Witam Was bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Dziś gościmy u Michała. Cześć Marcin. Cześć, witam. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, znaczy jesteśmy w mieszkaniu, którego salon został zamieniony tak naprawdę na salon akwarystyczny. Oczywiście nie ma tutaj sprzedaży i tłumów ludzi, którzy przychodzą coś kupić, ani też sprzedawcy za ladą. Jest to zwykły, normalny salon, w którym jest kuchnia, można posiedzieć i pooglądać naprawdę prześliczne zbiorniki, które zaraz Wam pokażemy, a Michał Wam o nich opowie. Także zapraszam serdecznie. Jesteśmy w tej chwili przy największym akwarium w salonie. Chyba takim, który od razu rzuca się w oczy. Powiedz mi, oprócz gromady różnego rodzaju skalarów, ponieważ jest tu kilka gatunków. Dwa. Mhm. To jeszcze coś tutaj pływa? Bo jeżeli nie, to zaczniemy od nich. Znaczy to są kosiarki przede wszystkim i jakieś krewetki Amano. Poza tym same skalary. Są kosiarki. Natomiast powiedz mi, jakim cudem w tak pięknym, roślinnym akwarium pływa tutaj taka olbrzymia gromada ryb i ono dalej pięknie wygląda? No ze względu na to, że jestem fanem skalarów, przede wszystkim Manakapuru, Redback. Mam parkę, która złożyła mi dwa mioty. Mhm. No i w pewnym momencie, kiedy już dorastają do odpowiedniej wielkości, muszą przejść niestety do większego zbiornika, żeby nie zahamować im wzrostu, tak? Czyli są to najpiękniejsze, w sumie to plus te, które zaraz pokażemy, najpiękniejsze akwaria hodowlane, jakie w życiu widziałem. Tak, dokładnie, tak. Ten zbiornik tarliskowy też jest zrobiony tak bardziej naturalnie. Nie jest to zwykły tak zwany tarlak, czyli puste akwarium z jakimś troszkę piachu i filterek. Raczej tak wzoruje tą naturalność. Także trzy w sumie zbiorniki są powiązane z tym, żeby te młode miały dobrze i się odchowywały dobrze. Okej, za chwilę pokażemy kolejne, natomiast powiedz mi, ryby są przepiękne, natomiast również rośliny robią tutaj olbrzymią robotę, lotosy, zresztą cała kompozycja. Jakbyś mógł powiedzieć chociaż trochę o tych roślinach? Ten zbiornik ogólnie jest zrobiony na aktywnym podłożu. Pod spodem jest jako substrat lawa wulkaniczna, ze względu na to, żeby trochę zaoszczędzić na tym podłożu aktywnym. Poza tym też jak jest go dużo, to wywala tych związków bardzo dużo do zbiornika. Jest ciężko na początku okiełznać taki zbiornik, ale poza tym też lawa wulkaniczna jest dobrym podłożem dla bakterii. Rotalachra na tle. Lotosy, jest tygrysi, jest zielony gdzieś tam z tyłu. No i Pinatifida umieszczona na korzeniach. Oczywiście są jeszcze jakieś tam bucefalandry, anubiasy i mikrozoria. I na dole echinodorus, tak, jako trawnik. Powiedz mi, mocujesz je jakoś klejąc, czy raczej używasz żyłek? Tak. Klej w żelu najlepiej, do roślin w żelu jest najlepszy. Rozumiem, że maskujesz go w jakiś sposób. Z czasem on po prostu nawet go nie widać, bo korzenie już później się rozrastają i zasłaniają ten klej i tak naprawdę go nie widać. Jeżeli chodzi o jakieś mocowanie aranżacji typu właśnie klejenie korzeni ze sobą, czy korzeni do kamieni, żeby nam tonęły na samym początku, żeby ich nie moczyć Bóg wie ile, no to wtedy to się maskuje kawą. Najlepiej kawą taką sypaną. Czyli rybki miały kawkę. Tak jest, tak. Na początku kawce, od razu. I po kawce zdarzyło się to co tam. Dokładnie tak. Zaraz przejdziemy i pokażemy tą parę, bo rzeczywiście one są prześlicznym akwarium tarliskowym. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Także no cóż, pójdźmy tam i pokażmy, dokładnie tak. jak one wyglądają. Więc to jest najpiękniejsze akwarium tarliskowe, jakie w życiu widziałem. No, tak naprawdę wygląda jak kolejny, piękny wystrój salonu, a jednak ryby się tutaj trą. Tak Trą jest. się, rozumiem, na deseczce. Tak. No niestety akurat ta para, moja ulubiona para, nie odchowuje sama młodych, więc dawałem jej chyba 5 prób. Nigdy się nie udało, więc teraz zawsze jestem na czujach. Jeżeli już widzę, że skubią deskę, to już tam chodzę wokół tego akwarium i czekam tylko, aż złożą mikrę. No i ta deseczka niestety ale ląduje do mniejszego akwarium, gdzie już tam odchowuję te młode.
No co, no zbiornik no taki typowo roślinny, no chciałem, żeby było trochę naturalnie, żeby czuły się naturalnie, też tu są jakieś szyszki, olchy, próbuję przyciemniać tą wodę, żeby miały dobre te warunki. Manakapuru nie lubi zmiany parametrów wody, także trzeba bardzo dbać, żeby ta twardość była cały czas na tym samym poziomie i nic tutaj dziwnego się nie działo, tak? No na pewno, żeby doprowadzić do tarła, muszą być bardzo stabilne warunki, ale wiesz co, mnie w tym wszystkim zastanawia jedna rzecz. Jest to tyle liści do wyboru. Jakim cudem one nadal składają ikrę w tym jednym miejscu? Chyba się nauczyły, przyzwyczaiły się do tej deseczki, tak? No, oczywiście nie ukrywam, że są bardzo zdenerwowane, jak zabierają tą deskę, tak? To już obrażone są wręcz przeciwnie. Bo wiesz, ja już widziałem mnóstwo akwariów, w których były specjalne liście przygotowane, płytki ceramiczne, a one oparcie składały na przykład na rurce od filtra albo na jakimś liściu, tutaj jakoś im to wychodzi. Chyba po prostu stwierdziły, że tak pięknie wygląda cała reszta destroju, że szkoda marnować. Tak, no bo skalar zawsze przecież przed tarłem zawsze robi podejście, tak? Sami z przedmleczkowaniem i tak Myślę, dalej. Że mają rzeczywiście tutaj wystarczająco miejsca. Mi się wydaje, że trochę przyzwyczaiły się też do tej deseczki i mniej więcej już wiedzą, jak mają do niej podejść do tarła. Także mam nadzieję, że niedługo będą kolejne młode. Słuchaj, jest u Ciebie tyle akwarium, że nie mamy czasu mówić zbyt wiele o każdym z nich. Natomiast wiesz co, zapytam jeszcze o jedną rzecz, ponieważ macie tutaj w ogóle mnóstwo roślin nie tylko w akwariach, ale poza akwariami, ale też macie dużo roślin, które sobie po prostu wychodzą z tych akwariów. Tak, tak. I to rzeczywiście robi fajny efekt. Natomiast chyba wszystkie akwaria są odkryte. Tak, tak. Nie używam pokryw, no ze względu też na oświetlenie. Czy wiąże się to z tym, że niestety od czasu do czasu ktoś opuści akwarium? Zdarzało się, nie ukrywam. I też była taka sytuacja właśnie, że mi skalar wypadł w nocy, o 3:00 w nocy, ale na szczęście to jest tak głośny dźwięk, że się obudziłem i go szybko uratowałem. No, skończyło się to tam lekkim złamaniem płetwy, ale skalar się szybko regeneruje, jeżeli jest dobre pokarmy się daje, między innymi Tropicala, to szybko nadchodzi regeneracja takich płetw, także wszystko dobrze się skończyło. Okej, przejdziemy do kolejnych akwariów, bo chcemy Wam pokazać chociaż po trochu każde z nich, natomiast tak naprawdę każde jest piękne, każde ma swój klimat, więc mam nadzieję, że przy chociażby jednym, kolejnym, które widzę na wprost siebie, zatrzymamy się na chwilę dłużej. Przeszliśmy do kolejnego akwarium, w którym nie ma skalarów, natomiast są prześliczne mieczyki i to tak naprawdę tak zwane widlaki, czy delty, różnie nazywane, ale oprócz tego jest tutaj ta cała roślinność, właśnie, ta cała roślinność, która działa tutaj pewnie też jako filtracja. Dokładnie. Zakładam, że oczywiście jest filtr, bo widać, że coś tam się dzieje, natomiast no myślę, że tak potężne rośliny potrafią naprawdę wyciągnąć z wody wszystko. No właśnie wszystko, także podejrzewam, że oprócz fosforanów i azotanów, których być może nie chcesz aż tak wiele, zawsze się przydadzą pewnie w małej ilości, natomiast nie chcesz aż tak wiele, to pewnie pobierają wszystko i trzeba to nawozić. Dokładnie, tak. Co podmianka, jestem akurat skrupulatny co do tego, wszystkie moje zbiorniki są podmieniane raz w tygodniu, 40% mniej więcej ERO jest wlewane, także muszę nawozić, no bo te rośliny by tak nie wyglądały, jak wyglądają, tak? No co tu mamy? Skrzydło kwiata, którego kupiłem w ogóle z 6 albo 7 miesięcy temu, żeby Was nie oszukiwać, takiej wielkości, za 10 zł. Wyrósł, wszyscy się dziwią dlaczego, ja też w sumie się dziwię, no ale wyrósł potężny, z dużymi liśćmi, ma kwiaty piękne. Powiedz mi, on nie ma jakby niczego, żadnej doniczki? Żadnej doniczki, to wszystko jest wczepione po prostu w korzeń, bo tych korzeni nie widać akurat, bo już zarosły anubiasami i tak dalej. Czyli jego korzenie są wolne po prostu. Tak jest, to są dwa duże korzenie, które tam lekko może wystawały nad taflę wody, chociaż niekoniecznie i do niego zawsze tam domocowałem rośliny. Co mamy tutaj? Bolbitisa chyba z tego co pamiętam, który rośnie też w akwarium i rośnie też
nad taflą wody, nie usycha mi, wszystko jest... Ja jeszcze nie widziałem Olwitisa poza wodą. Dokładnie, też dużo ludzi dziwi, ale u mnie akurat rośnie nad wodą. Wiadomo, jeżeli już jest bardzo długo nad tą wodą, ewentualnie może zabraknie tych związków, bo coś zaniedbam, to wtedy może uschnąć. Ale on pod wodą też ma gdzieś Też tam. rośnie normalnie, także... Całkiem ładnie wygląda. Domyślam się, że jakbym tutaj miał zrobić restart i tego wyciągnąć, to by była pokaźna kępa. Co tu jeszcze mamy? Philodendron Papua New Guinea. To jest śmieszna w ogóle historia z tym kwiatem. Pozdrawiam akwarystę Ursynów. Dostałem go w prezencie od Marka. Bardzo fajny sklep akwarystyczny. Historię ma, przywiózł tą szczepkę w ogóle u siebie w sklepie, ma po sam sufit też ten kwiat. Przywiózł go od Amano, jak był z Adamem Paszczelą na wizycie w Japonii. Czyli legendarny. Legendarny, dokładnie tak. Japoński. Japoński, prawdziwy japoński. Dlatego tak rośnie. Słuchaj, oprócz mieczyków i zbrojników, które tu sobie śmigają, ja wypatrzyłem gdzieś tutaj barwniaki. 2 samiczki są. Musiałem się samca pozbyć niestety ze względu na to, że no, kopały mi jaskinie i tak dalej. Czyli jednak ciężko połączyć pielęgnicę z pięknym wystrojem. Dokładnie tak. Znaczy było pięknie, kopią. była radość jak były młode i tak dalej, wszystko fajnie, ale no naprawdę już miałem dosyć, no bo co zrobiłem podmiankę, coś tutaj ułożyłem od nowa, tak jak powinno być. Zakopałem im ten dół, to z powrotem za 2 dni był już wykopany prawie do żywego. Rozumiem, że prowadziły swoje młode... Tak jest, wszystko było ok, fajnie, nawet część odchowałem. Aha, czyli nawet mieczyki nie dawały rady? Nie. Wcześniej to nie było, bo to jest dużo młodych, już takiej średniej wielkości. No część już jest akurat, już ma swojego właściciela, tylko czeka na wysyłkę, ale nie było wcześniej tyle mieczyków, tak? No, pływałem sobie Rodostomusy, całkiem fajnie, w małym takim statku. No piękna ławicowa krewetka ryba. filtrująca. Jest jedna. Cały czas siedzi z przodu. I mam parę zbrojników, tak? No i wszędzie masz, zauważyłem, przynajmniej w dużych zbiornikach, kosiarki. Tak jest, tak. Czyli jednak pomagają. Nie wiem, w tym zbiorniku nie ma co pomagać. Mi się wydaje, że muszę je dokarmiać, wręcz przeciwnie, bo raczej tutaj nie ma glonów żadnych praktycznie w tym zbiorniku. No nie ma, no bo nie ma z czego nawet ten glon żyć za bardzo. Nie pylą mi szyby, nic mi się nie dzieje. Tak naprawdę jakbym, nie wiem, coś miał delegację albo wyjechał na 3 tygodnie i tu nie robił podmian, nic by się w tym zbiorniku nie zadziało, tak? Czyli na 100% wczoraj wszystkie szyby nie były czyszczone. Nie były, na pewno nie były. Okej. Trzymamy Cię za słowo. Słuchaj, jesteśmy tu obok, pokażemy następne akwarium, co? Bo dobra. Jest obok nas, fajnie wygląda, przejdźmy do niego. Słuchaj Michał, tutaj mamy kolejny piękny wystrój, bardzo ciekawy. Po raz kolejny sporo roślin, całkiem fajny trawniczek. Natomiast tutaj jest coś oprócz tych mieczyków, co mnie strasznie tutaj przyciągnęło do tego akwarium, ponieważ masz pętniki. Tak. Pętniki dosyć rzadko się zdarzają ostatnio w akwarium. Nie wiem dlaczego, są to coraz mniej popularne ryby, a naprawdę piękne. Powiedz mi, czy jakby... Znowu zapytam, po pierwsze zbiornik odkryty, nie masz problemu z tymi pętnikami, które rzeczywiście siedzą pod powierzchnią i pewnie mogą się gdzieś tam spłoszyć, szczególnie w nocy. Zdarza się? Nie. Bo wiele osób się tego boi właśnie. Wiesz, akurat co do pętników, to kurde nie mam z tym żadnego problemu. Kiedyś w tym zbiorniku miałem inną aranżację i miałem proporczykowce. No właśnie. Które są mega bardzo ładne, bynajmniej samce. No i tutaj to ubolewałem strasznie. No, niestety skaczą i nie da rady mieć na otwartym zbiorniku. No to jest zawsze mankamentem otwartych zbiorników, natomiast no, rzeczywiście otwarty zbiornik robi ten efekt po prostu tego, że to wszystko, co jest w nim wychodzi... Można sobie na więcej pozwolić, tak? Wychodzi na zewnątrz i wygląda prześlicznie. To jest w ogóle, bo nie wiem, czy wiesz, nie zadałeś mi tego pytania, co wszystkim zadaję, Marcin. Jak zaczęła się Twoja przygoda z akwarystyką? Tak, zaczęła się ta przygoda moja z akwarystyką od tego właśnie zbiornika 5 lat temu, który mi żona kupiła na gwiazdkę. Słuchajcie, wyręczył mnie, chociaż raz ktoś mnie wyręczył, zawsze muszę ja męczyć wszystkich. Także ten baniak jest ze mną 5 lat i już chyba przeżył 3 aranżacje. I plus ten kod, który przynosi kasę na te wszystkie tak jest, dokładnie tak jest. Okej, słuchaj, dzięki, nie wiem,
myślę, że mamy jeszcze coś tam do pokazania w miejscu, w którym zaczęliśmy, więc może przejdźmy jeszcze na chwilę do jednego akwarium tutaj. Dokładnie. Słuchajcie, na sam koniec wróciliśmy do miejsca, gdzie zaczęliśmy i tak naprawdę tylko po to, żeby pokazać tą kulę. Tak. Ponieważ mamy tutaj kulę, która można powiedzieć, że jest bardzo ładna, a przede wszystkim można pokazać, że rzeczywiście z kulą można zrobić coś ciekawego i niekoniecznie trzeba w niej męczyć 10 złotych rybek. Dokładnie, może być wystrojowa, wręcz przeciwnie. No kula jak kula, no. Zrobiłem ją po prostu. No to ładniutka jest. Wojownik się też nie męczy. Wojownik to jest pomysł mojej żony, także nawet całkiem fajnie wyszło. Okej. Słuchaj, dziękuję Tobie bardzo. Dzięki wielkie. Tak jest. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten film, a musi Wam się podobać, bo jest naprawdę było co tutaj oglądać, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobra, możemy? A jak tak wiesz, dobrze jest? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niedostatecznie? Ja zawsze mam problem jak trzymać ręce, kurde. Tam jest cisza. Ale się nie śmiejcie, dobra? Akwarium jest bardzo ładny, przejdźmy do następnego. Zobaczyliście? Zobaczyliście, dobra, dzięki.